Witajcie. Wielu z Was pytało, czym zajmiemy się w kolejnej serii poświęconej sklejaniu i malowaniu pojazdu pancernego. Czas więc odkryć karty. Kolejny projekt, który zaprezentuję, to Cromwell, brytyjski czołg pościgowy z okresu II wojny światowej. Zdecydowałem się na niego z kilku względów. Po pierwsze, chciałem się zająć czymś innym niż pojazd niemiecki. Niemiecka pancerka, do której możecie znaleźć wiele poradników w internecie, jest chyba najczęstszym wyborem modelarzy. Taki poradnik jest też na naszej stronie internetowej w zakładce Baza Wiedzy. Prezentowaliśmy w nim, jak można wykonać jakt Pancera 4 na kilka różnych sposobów. Chcemy Wam pokazać, że z pozoru monotonne czołgi i pojazdy pancerne używane przez aliantów zachodnich także można wykonać w ciekawy dla oka sposób. Po drugie, znów zdecydowała popularność, tym razem Shermana. Ten legendarny amerykański czołg występuje w ogromnej ilości wersji i modyfikacji. W skali 1:35 znajdziemy dziesiątki Shermanów od różnych producentów. Wystarczy pobieżnie przeszukać internet i znajdziemy model praktycznie każdej z tych wersji. Sprawa Cromwella natomiast wygląda znacznie gorzej. Dostępnych jest dużo mniej modeli tego pojazdu. Wybór jednak jest dosyć prosty i oczywisty, ponieważ znakomity zestaw proponuje Tamiya. Cromwell to także bardzo ciekawa i innowacyjna konstrukcja, podczas gdy czołgi średnie rozwijane przez Amerykanów, Niemców czy Sowietów posiadały pochyły pancerz, coraz mocniejsze uzbrojenie oraz opancerzenie, to konstruktorzy Cromwella mieli zupełnie inne założenia. Czołg ten miał być przede wszystkim lekki, szybki, był przeznaczony do błyskawicznych manewrów. Uzbrojenie miało wystarczyć do tego, aby przebić boczny lub też tylny pancerz czołgu przeciwnika. W związku z tym powstała ciekawa i niezwykle charakterystyczna konstrukcja z taką kanciastą sylwetką. Samo zastosowanie czołgu znacznie różniło się od innych pojazdów pancernych. Cromwell jest niezwykle ciekawy z technicznego oraz taktycznego punktu widzenia. Jest inny, nietypowy, dlatego wydał się fajną alternatywą dla bardzo popularnych Shermanów czy Tygrysów. Ostatni i najważniejszy powód, chcieliśmy mieć w gablotce sklepowej model polskiego pojazdu, a tak się składa, że model firmy Tamiya ma w zestawie polskie kalkomanie. Jak wielu z Was zapewne wie, po klęsce we wrześniu 1939 roku Polacy nie poddali się i brali dalszy udział w wojnie u boku aliantów zachodnich, a później także Sowietów. We Francji, a następnie w Anglii, też na Bliskim Wschodzie powstawały duże jednostki organizacyjne polskich sił zbrojnych. Z czasem na ich podstawie powstał pierwszy oraz drugi korpus polski. W pierwszym korpusie, formowanym w Szkocji, utworzono brygadę, pułk, a następnie pełną dywizję pancerną wyposażoną w sprzęt amerykański i brytyjski, między innymi właśnie czołgi szybkie Cromwell, które dywizja otrzymała niemal w przeddzień operacji Overlord. Dowódcą jednostki został jeden z najwybitniejszych polskich oficerów tego okresu, weteran Wielkiej Wojny i walk z bolszewikami w 1920 roku. Człowiek, który we wrześniu 1939 prowadził w bój najskuteczniejszą polską jednostkę pancerną, a potem we Francji pokazał prawdziwą wolę walki i determinację w sytuacji niemal beznadziejnej. Generał Stanisław Maczek. Zajmiemy się rekonstrukcją jego ulubionego czołgu, którego pieszczotliwie nazywał Hela. To z tego pojazdu generał dowodził pierwszą polską dywizją pancerną. Pozwólcie, że na chwilę zatrzymam się przy osobie generała Maczka, bo jest to postać, wydaje mi się, nieco zapomniana, a jego dokonania wojenne i to, jakim w ogóle był człowiekiem, zasługują na najwyższe uznanie. Tuż po wybuchu II wojny światowej pułkownik Stanisław Maczek dowodził 10. Brygadą Kawalerii, która 3 września 1939 roku odpierała ataki sił niemieckich w bitwie pod Jordanowem. Te działania zapobiegły otoczeniu Armii Kraków, która zdołała się wycofać na wschód. We wrześniu brygada Maczka brała udział w kilku bitwach na południu kraju oraz w obronie Lwowa, ale atak Armii Czerwonej wymusił wycofanie się na Węgry 19 września. Stanisław Maczek za swoje dokonania w wojnie obronnej dostał awans do stopnia generała. Niestety na Węgrzech brygada została zdemilitaryzowana, a żołnierze internowani, ale władze węgierskie, mimo protestów ze strony III Rzeszy, pomogły Polakom przedostać się do Francji. We Francji generał Maczek sformował ponownie 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. Brała ona udział w osłanianiu odwrotu armii francuskiej w czerwcu 1940 roku.
Stopniowo z powodu braku paliwa żołnierze zmuszeni byli porzucać sprzęt, co w połączeniu z niewykonalnymi rozkazami dowództwa armii francuskiej finalnie doprowadziło do rozformowania brygady, ale żołnierzom ostatecznie udało się przedostać do Wielkiej Brytanii. Po dotarciu do Londynu generał Maczek za męstwo we Francji otrzymał krzyż kawalerski Orderu Virtuti Militari. Po licznych przetasowaniach w lutym 1942 roku w Szkocji sformowana została pierwsza polska dywizja pancerna, w skład której wchodziło blisko 400 czołgów oraz 5000 innych pojazdów. Jeśli chodzi o czołgi, to początkowo były to głównie czołgi Crusader oraz Valentine. Na takim sprzęcie Polacy przeprowadzali ćwiczenia i osłaniali fragment wybrzeża Szkocji przed ewentualnym desantem Wehrmachtu. Do lata 1944 roku dywizja została wyposażona w znacznie nowocześniejsze czołgi Sherman oraz właśnie Cromwelle. Po lądowaniu aliantów w Normandii polscy żołnierze wracają na kontynent. Włączona do korpusu Armii Kanadyjskiej pierwsza polska dywizja pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka nareszcie ma realną możliwość pomszczenia krzywd wyrządzonych Polakom w trakcie wojny. W bitwie pod Falaise polskie wojska odegrały kluczową rolę w całej inwazji. Dzięki zajęciu miasteczka Szambuła oraz wzgórza 262, nazywanego przez Polaków Maczugą, zablokowali drogę odwrotu dwóm niemieckim armiom pancernym. Wściekle atakowani przez siły pancerne SS, Polacy przez 6 dni utrzymywali swoje pozycje i było to zwycięstwo, które praktycznie przesądziło o losach walk w całej Normandii. Pierwsza polska dywizja pancerna biła się jednak dalej, przesuwając się na wschód po zaciętych walkach wyzwoliła m.in. holenderskie miasto Breda i to bez strat wśród ludności cywilnej. Za to właśnie mieszkańcy Bredy byli niezmiernie wdzięczni Polakom. Ostatnim akcentem II wojny światowej było przyjęcie przez generała Maczka kapitulacji bazy marynarki wojennej III Rzeszy w Wilhelmshaven. Po wojnie generałowi Maczkowi, podobnie jak wielu innym zasłużonym polskim oficerom, komunistyczny rząd w Polsce odebrał obywatelstwo. Decyzja ta została cofnięta skutecznie dopiero w 1989 roku. Po wojnie zamieszkał on w szkockim Edynburgu, ale nawet tam nie przyznano generałowi należnej aliantom emerytury. Zatrudniony przez swojego byłego podwładnego zarabiał na utrzymanie rodziny, pracując w hotelowym barze, do którego zresztą przychodzili też jego żołnierze, zamawiali whisky i salutowali swojemu dowódcy. Stanisław Maczek był dla swoich podopiecznych przede wszystkim przyjacielem. Dopiero potem przełożonym, nikogo nie traktował z góry i za to był bardzo szanowany wśród żołnierzy. Z drugiej strony jako generał dowodził bardzo mądrze, wiedział, że na wojnie straty zawsze będą po obu stronach, wszelkie niepowodzenia przyjmował po męsku i wraz ze swoim wojskiem wychodził z nich jeszcze mocniejszy. Generał Stanisław Maczek dożył pięknego wieku 102 lat. Został pochowany w Bredzie, której był honorowym obywatelem. Budowa modelu Cromwella będzie takim skromnym upamiętnieniem dokonań polskich wojsk w czasie II wojny światowej. Mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia w kolejnych filmach.